Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj przychodzę do Was zainspirowana wykładami, które robiłam dla swoich studentów, a które dotyczyły ziół i sposobów naturalnych leczenia medycyny syberyjskiej. Powiem Wam, że oczywiście, tak jak każdy, i ja wiedziałam, że coś takiego istnieje i znałam parę receptur, czy parę sposobów na to, w jaki sposób ci ludzie tam na północy w Azji leczą się, ale jak wczytałam się w te wszystkie receptury i w te wszystkie zalecenia, to stwierdziłam, że to jest cudowna, fantastyczna medycyna. Oczywiście jest medycyna chińska, ajurweda i o niej wiemy więcej, ale o medycynie syberyjskiej aż tyle nie wiemy. A ona przekazywana jest, czy te receptury, które tam są stosowane, przekazywane są z dziada, pradziada. To jest właśnie ta tradycja stosowania, o której Wam bardzo często mówię, że jest jedną z głównych, jeśli nie główną przesłanką w fitoterapii. To przecież my wiemy od naszych mam, od naszych babci, a one od swoich mam i od swoich babć, co należy stosować i co się sprawdza, bo to jest właśnie tak, jak już mówił Paracelsus. Jeżeli coś się zastosuje i się sprawdzi, to należy to przyjąć. Jeżeli nie sprawdzi, to należy odrzucić. I to jest właśnie podstawa tej tradycji stosowania w fitoterapii. Więc jeżeli Was interesuje taki temat, a będę tutaj wrzucać albo od czasu do czasu te filmy, albo przeplatać z innymi, albo dodatkowo, jak mi wystarczy czasu, napiszcie mi tylko w komentarzach, czy taka tematyka też Was interesuje i czy chcielibyście się bliżej temu tematowi przyjrzeć. A dzisiaj zajmiemy się nadciśnieniem i spojrzeniem na nadciśnienie przez pryzmat medycyny syberyjskiej, bo to nadciśnienie jest zmorą dzisiejszych czasów. No parę mamy takich zmór, ale to jest zmora taka poważna. Więc zapraszam Was na dzisiejszy film. Trochę mnie do tego filmu zainspirowała ta idąca wiosna, bo jak widzicie, jeszcze niedawno był tutaj śnieg, a dzisiaj już jest ciepło, pachnie ziemia i na pewno za chwilę pojawią się listki, a potem kwiatki. Ja czekam szczególnie na te kwiaty czeremchy. Wiecie, że ja jestem czeremcho-psychofanka, więc czekam bardzo na to. No właśnie, wiecie co, po tych ostatnich przebojach, to ja się zastanawiam, czy jak powiedziałam teraz to słowo przetrwanka, to czy za chwilę ktoś mnie znowu nie posądzi o jakieś nie wiadomo co, mowę nienawiści. No ale dobra, mniejsza o to. Ważne, żeby filmu nie usunęli. Oczywiście, więc namawiam Was do czeremchy, a z czeremchy wszystko. I liście, i kwiaty, i potem owoce. To jest cudowna roślina. Wiecie, parę filmów o czeremsze na kanale jest. Ale będą też kwiaty głogu. A nie ma nic lepszego na serce niż głóg. O głogu jest film na kanale, możecie sobie zerknąć. O takiej mieszance, gdzie możemy troszeczkę kwiatów ziela konwali dodać w niewielkiej ilości też. Tylko pamiętajcie też, że te wszystkie przepisy, które ja Wam tutaj daję, to są przepisy ogólne, tak? To nie jest indywidualna porada dla Was, bo jedni mogą, inni nie mogą. Musicie to wszystko dostosować do swojego wieku, stanu zdrowia, chorób, przyjmowanych leków itd., itd. To, co ja przekazuję, jest ogólnym jakby spojrzeniem na sprawę. Także jeżeli potrzebujecie porady, to proszę udajcie się do lekarza. Kochani, dlaczego to nadciśnienie jest takie niebezpieczne? Ono często wiąże się z miażdżycą, czy jest powiązane, czy występuje równolegle, a jak wiecie, miażdżyca jest w zasadzie przyczyną znacznej ilości chorób, które w naszym organizmie występują. To jest tak, że i nadciśnienie jest powodem miażdżycy i miażdżyca może powodować nadciśnienie. Dlatego, że jeżeli mamy uszkodzony śródbłonek naczyń tętniczych,
Tak? A to jest spowodowane złą dietą, ale przede wszystkim używkami i to głównie paleniem papierosów. Także jeżeli palicie jeszcze papierosy, wyrzućcie je w kąt, bo one naprawdę nic dobrego Wam nie robią. Zaoszczędzicie pieniądze, będziecie mieć na wypad z rodziną do kina, bo te papierochy to pewnie Wam dużo budżetu zabierają. Wiem, że trudno jak każdy nauk, ale dla chcącego, wiecie. I jeżeli my mamy taki uszkodzony ten nabłonek tętnic, to wtedy lipoproteiny, głównie cholesterol, ten zły cholesterol LDL z krwi przechodzi do naczyń tętniczych i tam on się osadza nam w postaci tych właśnie blaszek miażdżycowych, bo on chce pomóc, chce zalepić te uszkodzenia, które tam są. Im silniejsze ciśnienie, tym on bardziej jest jakby tam stamtąd z krwi wydostawany i w tych naczyniach się osadza. I to powoduje miażdżycę, nadciśnienie. Natomiast jeżeli już mamy miażdżycę, to wiadomo, że światło tej tętnicy jest mniejsze, więc krew się nie może przedostać. Za mało się przedostaje. No więc co? Niektóre organy, między innymi nerki, wysyłają takie sygnały w postaci produkcji związków chemicznych, które mówią: ej, ja dostaję za mało, musicie zwiększyć produkcję, czyli musicie zwiększyć ciśnienie tej krwi. No i ciśnienie się zwiększa, żeby się właśnie móc przedostać wystarczającą ilością przez naczynia tętnicze. No i to takie jest błędne koło, jedno wynikające z drugiego. Także pamiętajcie, że to jest bardzo niebezpieczna choroba. I teraz jak ją leczymy? Według medycyny syberyjskiej. Medycyna syberyjska najpierw sięga po zioła. I ja też Wam najpierw powiem, jakie zioła, a potem jeszcze trochę o diecie i o takich czarodziejskich sposobach Wam powiem, z samymi stricte ziołami się nie wiążącymi. Na to, aby leczyć... O, czekajcie! Patrzcie, no nie będziecie widzieć. Czekajcie. Proszę, zobaczcie. Młode listeczki na czeremsze. Malutkie pączeczki. Czeremcha jest charakterystyczna, bo ma takie... Ach, ta ostrość. Ma takie kropki na pniu. Widzicie te kropki? Po tym można poznać czeremchę. A to nie jest czeremcha, to jest dolarek. Chodź tu, chodź. Chodź do pańci, bo wiesz, wilk zły czyha. Tak, tak, idziemy dalej. I jeżeli chcemy użyć ziół, to możemy sobie robić w czasie roku takie 4-tygodniowe kuracje. Potem róbmy sobie 4 tygodnie kuracji, 3-4 tygodnie przerwy i znowu. I używajmy do tego takich ziół, które nasze serce szczególnie lubi, czyli kwiat głogu, ziele serdecznika. Jak myślicie, dlaczego serdecznik nazywa się serdecznik? No właśnie dlatego. Poza tym kłon czeperzu, liść borówki, brusznicy, kwiat koniczyny, melisa, nostrzyk, czyściec. To są wszystko takie zioła, które my możemy sobie zmieszać i zaparzać sobie codziennie herbatkę i popijać. Jeśli chodzi o borówkę, brusznicę, to oczywiście możemy liść, jak wspomniałam, ale medycyna syberyjska stosuje też sok z borówki, brusznicy, który się popija. Medycyna syberyjska uwielbia cebulę i czosnek, oczywiście jeżeli ktoś może. 1 cebula dziennie też jest świetną terapią w nadciśnieniu. W ogóle tam w domach, szczególnie jesienią i zimą, to też stoją, czy w restauracjach, leżą na stołach cebula i czosnek, dlatego żeby te aromaty, olejki eteryczne też się unosiły i gdzieś zdrowiu pomagały, czy zapobiegały chorobom. Co jeszcze? No ten serdecznik, ziele serdecznika czy ziele bukwicy jest świetne do zaparzania, jak Wam mówiłam, ale też możemy sobie serdecznik proszkować i takim proszkiem posypywać na przykład potrawy czy sałatki, które robimy. Oczywiście nie tam 3 łychy tego, tylko po prostu szczypta, tu szczypta, przemycać do naszej tej ziołowej rutyny codziennej. Co jeszcze? Koniczyna. Koniczyna jest dobra nie tylko na menopauzę dla kobiet, dlatego że zawiera fitohormony, o czym już mówiłam w filmie o koniczynie, też możecie sobie zerknąć, ale świetna jest też na nadciśnienie.
Medycyna syberyjska uwielbia ziemniaki. Nawet herbatkę z kwiatów ziemniaka możemy sobie robić. Ale jeżeli mamy ziemniaki włączone do diety, zwłaszcza takie, które jemy ze skórką, bo tam w ogóle w ziemniakach jest bardzo dużo potasu. Za chwilę jeszcze powiem, dlaczego ten potas jest tak ważny z punktu widzenia profilaktyki i leczenia nadciśnienia. Czyli te ziemniaki na obiad wcale nie są złym pomysłem, a my się tak tych ziemniaków boimy. Tylko trzeba je po prostu umiejętnie komponować i umiejętnie stosować. I teraz Wam jeszcze podam jedną taką bardziej skomplikowaną recepturę. Zobaczcie sobie na nią, proszę bardzo. Co nam jest potrzeba? Potrzebna nam jest 1 łyżka miodu, 1 szklanka soku z buraków, 1 szklanka soku z marchwi, 1 szklanka naparu z chrzanu. To robimy tak, że po prostu ścieramy chrzan, najlepiej właśnie jakbyśmy mieli taki swój starty i potem go zalewamy wodą na 24 godziny i w ten sposób go robimy taki napar. Oczywiście potem odcedzamy, tak, i mamy taki napar. Potrzebny jest jeszcze sok z 1 cytryny i to wszystko musimy wymieszać i pijemy po pół szklanki 2 razy dziennie, godzinę przed posiłkiem. Taką terapię musimy stosować minimum miesiąc, tak? Minimum miesiąc. Ale to jest świetny sposób, żeby sobie taką terapię na nadciśnienie właśnie tymi naturalnymi składnikami zrobić. A teraz Wam powiem jeszcze, jak dieta wpływa też na nadciśnienie, jak możemy tutaj sobie pomóc w tej dziedzinie z punktu widzenia dolarku. Chodź tutaj, chodź tu do mnie, jesteś za daleko, chodź. Wpływa na nadciśnienie dieta z punktu widzenia gospodarki mineralnej naszego organizmu. Posłuchajcie. I jakie to są związki? Słuchajcie, takimi dla naszego serca najważniejszymi jest magnez, krzem, wapń i potas. O tym, dlaczego serce potrzebuje wapnia do swojej pracy, też mówiłam już w takim krótkim filmie, który zrobiłam na kanale. Weźcie sobie gdzieś tam, znajdźcie proszę. Natomiast jeśli chodzi o ciśnienie skurczowe i rozkurczowe, bo wiecie, że to jest jedno jest skurczowe, drugie rozkurczowe, i jeżeli chcemy, uwaga, obniżyć to skurczowe, to musimy zadbać o podaż magnezu i krzemu w naszej diecie. Natomiast jeżeli chcemy obniżyć rozkurczowe, ważny tutaj jest wapń. Potas jest takim związkiem, który działa zbawiennie zarówno na rozkurczowe, jak i skurczowe, więc tutaj dlatego te ziemniaki są takie ważne. A teraz przejdźmy do szczegółów. O krzemie mówiliśmy już dużo, między innymi jest ten nieszczęsny film z mieszanką stymulującą produkcję kolagenu, też ze względu na krzem, więc te zioła sobie tam do nich zerknijcie. Skrzyp, pokrzywa, rdest, tak, to wszystko jest ważne. Ale magnez, pamiętajmy o magnezie. I gdzie ten magnez się znajduje? Oczywiście znajduje się w pełnoziarnistym pieczywie, znajduje się w serach, znajduje się w orzechach, znajduje się w nasionach. To musimy wszystko jeść, ale też znajduje się w morskich rybach. Ja wiem, zaraz mi powiecie, te morza są zanieczyszczone. No ale nie mamy innego wyboru, tak? Musimy po prostu dbać tak, żeby potem znowu nasz organizm oczyszczać z metali ciężkich, które w tych rybach mogą być. A jak to robić? Też jest film na kanale, jak oczyszczać organizm z metali ciężkich. Natomiast dla naszego serca te ryby tłuste zwłaszcza są niezastąpione, tak? Więc pamiętajmy. Ktoś kiedyś też mówił, że 1 śledź i 1 jabłko dziennie trzyma cię na zawsze od doktora, czy jakoś tam tak było. Tak, ale też sardynki, też jakieś właśnie, jak będzie dobry łosoś, tuńczyk, to wszystko halibut. To są wszystko ryby, które my możemy spożywać, które są dobre, bardzo dobre dla naszego układu krwionośnego, dla naszego serca i pomagają w walce z nadciśnieniem. Natomiast jeśli chodzi o to ciśnienie
rozkurczowe, to tutaj niezwykle istotny jest wapń. Poczekajcie sekundę. Muszę się nim zajmować, bo od czasu tej historii wilczej, wiecie, mówiłam, patrz, jak ktoś nie widział, to jest film. To ja go wolę mieć przy sobie, tego mojego pieska. Słuchajcie, zanim powiem też o wapniu, to powiem Wam o roślinach, które mają magnez, bo takie też są. Nie powiedziałam. To oczywiście jest natka pietruszki, to jest marchew, to jest dziewanna, to jest korzeń mniszka, który jest dobry na wszystko, naprawdę. To jest pokrzywa. Zobaczcie, że rośliny czasami nie są tylko w jednym kierunku w stanie działać, ale one, jeżeli je przyjmujemy, leczą nam od razu całe spektrum najróżniejszych chorób. Cały wachlarz chorób nam są w stanie wyleczyć, więc sięgajmy do nich. Sięgajmy po oregano. Słuchajcie, 100 gramów oregano jest w stanie pokryć ponad połowę dziennego zapotrzebowania na magnez. Już nie mówiąc o tym, że oregano jest dobre na wszelkiego rodzaju inne schorzenia, na przykład na infekcje, tak? To znowu mamy 2 w 1, 3 w 1, 4 w 1, 6 w 1 albo nawet 20 w 1. To o tym pamiętajcie. Natomiast jeżeli chodzi o wapń, to pamiętajcie, no oczywiście jaja, sery i tak dalej, to jest ważne, ale pamiętajcie, że on też jest w roślinach. Jest w natce pietruszki. Zobaczcie, natka pietruszki znowu. Nie na darmo ona jest królową kuchni i dodawana jest do potraw wielu. Również w tej kuchni naszych mam, naszych babć, tak? Ale jest jarmuż, jest sezam, jest pokrzywa znowu, jest mak. Mak ma szalenie dużo wapnia, bardzo dużo. Są figi, które też są źródłem wapnia niesamowitym. Migdały. Także tutaj też macie, w zależności od tego, co kto lubi, pole do popisu i duże pole do wyboru. Pamiętajcie o tej gospodarce mineralnej, bo ona też dla nadciśnienia jest ważna. Ta nalewka tybetańska, którą sobie zrobiliście, też cudownie reguluje nadciśnienie. Co tam jeszcze? No teraz się pojawią pędy sosny, szyszki sosny. No one też mogą super. Mam nadzieję, że pamiętacie o tym, żeby je zamrozić, pędy sosny w tym roku. Zamroźcie i potem sobie podgryzajcie. Tylko szukajcie takich, które nie są już... Czasami za długo czekamy i one są bardzo wtedy twarde. Szukajcie takich, które nie są jeszcze twarde. Tak jak one są mięciutkie, to super je zerwać i zamrozić. No więc widzicie, super dużo jest tych sposobów, które my możemy stosować i w których natura nam daje oręż do tego, żebyśmy my walczyli z chorobami. I ja z radością Wam tutaj to wszystko przekazuję. Mam nadzieję, że będziecie z tego korzystać. Stosujcie te ziółka. Stosujcie nie tylko jak Wam coś jest i wtedy, Boże, co tu zrobić? Może po to, może to po to, może to pomoże w 2 dni, może w tydzień. Nie, stosujcie się po prostu wtedy, kiedy jesteście zdrowi, cieszcie się zdrowiem, a dodatkowo wspomagajcie się ziołami. Takie jest moje zalecenie dla Was, żebyście byli zdrowi, szczęśliwi i uśmiechnięci i pełni pozytywnej energii, bo pamiętajcie, przysadka pod wzgórze w naszym mózgu tylko czyhają na to, żebyście źle myśleli albo byli smutni i potem cały organizm jest już, tam machina potem się napędza. Więc myślcie pozytywnie, bądźcie zdrowi. Gdzie jest dolar, tam idzie. Smutno tutaj na razie, tak jak patrzę, zwłaszcza po tym pożarze, jak te młode drzewka się spaliły, ale to nic. Otwarta przestrzeń też jest fajna, zwłaszcza jak jest słońce. Dzisiaj słońca nie ma, jest mgła, ale też jest pięknie. Natura jest ładna w każdej swojej odsłonie. Ściskam, papa, do następnego razu.